Drodzy widzowie, dzisiejszy odcinek nie będzie poświęcony polskim konstrukcjom, ale będzie zapisem rozmowy o systemie CAD/CAM CAE, jakim jest NX. Rozmowy przeprowadzonej podczas tegorocznych targów Tulex. Ostatni raz na Tulexie byłem jeszcze przed pandemią, na terenach Expo Silesia w Sosnowcu. Obecnie wydarzenie organizowane jest w nowym miejscu na tyłach katowickiego Spotka. Konsekwencją jest dużo mniejsza hala i siłą rzeczy mniej wystawców, ale poziom imprezy został utrzymany. Łatwość dojazdu, także komunikacją miejską sprawia, że na brak zwiedzających nie można było narzekać. I świetnie, bo szkoda byłoby, gdyby Tulex zniknął z mapy polskich targów branży narzędziowej. Narzędziowej w rozumieniu maszyn, urządzeń wytwórczych i oprogramowania do projektowania, wytwarzania i analiz. I skoro o oprogramowaniu mowa, to na wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy CAM Division, od lat największego platynowego partnera Siemens Digital Industries Software w Polsce. Jest to także pierwszy i najdłuższy stażem reklamodawca prowadzonego przeze mnie bloga i portalu cadblog.pl. Wystarczy wspomnieć, że nasza współpraca liczy już blisko 15 lat, ale korzyści chyba są obopólne. Na Tulex pojechałem głównie po to, by na stoisku CAM Division przeprowadzić wywiad z dyrektorem technicznym firmy i specjalistą od NX, Marcinem Antosiewiczem. Marcin jest także autorem wielu publikacji o NX, w tym najnowszej książki, o czym za chwilę. Już na targach zorientowałem się, że zapomniałem o mikrofonie przypinanym np. do klapy marynarki. Tymczasem podczas mojej wizyty na stoisku firmy koncentrował sympatyczny i głośny, niestety, duet, co skutecznie utrudniło tak rozmowę, jak i przeprowadzenie nagrania. No ciekawe, czy będzie to rzeczywiście słychać, czy nie. Powiedzmy coś na to. Szczęściem w nieszczęściu zagłuszona była tylko pierwsza część naszej rozmowy, w której zaczynamy od podstaw, czyli rozmawiamy o tym, czym jest i jak pracuje się w najnowszej wersji NX. Dlatego do filmu udostępniłem transkrypcję, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Napisy można włączyć, ale jeśli komuś ta forma przeszkadza, zachęcam do przejścia do dalszej części rozmowy, chyba nawet bardziej interesującej. O CAM, modelowaniu powierzchniowym, licencjonowaniu w oparciu o tokeny. Zapraszam. Witam serdecznie, tym razem nietypowo, 15. edycja targów Tulex. Jest z nami Marcin Antosiewicz. Witam. Marcin jest znany na pewno Państwu, przynajmniej tym z Was, drodzy widzowie, którzy zaglądacie też na cadblog.pl i czytacie to, co tam się pojawia. Niekoniecznie Wam, którzy oglądacie tylko i wyłącznie kanał na YouTube, ale to nie szkodzi, jest tu okazja poznać i człowieka, i narzędzie, którym po pierwsze posługuje się w codziennej praktyce, po drugie możemy powiedzieć, że jest ekspertem od tego narzędzia i autorem polskiej Biblii, naprawdę potężnej publikacji dotyczącej oprogramowania NX. Marcin, czym tak jest NX? Gdybyś miał to powiedzieć komuś, kto wie, że w czymś się projektuje, w czymś się pracuje, tworząc nowe konstrukcje, no ale gdyby tak ogólnie mówiąc, NX jest takim kompleksowym narzędziem, które pozwala zarówno projektować, jak i badać, symulować różnego rodzaju obciążenia czy przepływy, tak żeby sprawdzić produkt przed jego wytworzeniem i na końcu pozwala na napisanie programu na maszyny CNC, tak żeby można było już w rzeczywistości ten produkt z tego wykonać. Jest to bardzo obszerne narzędzie, gdyż skupia bardzo dużo modułów, tak naprawdę ponad 100 modułów, które pozwalają zasymulować zarówno człowieka, który będzie miał kontakt z produktem, jak i wizualizację samego produktu, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał w rzeczywistości po jego wytworzeniu. innymi słowy, możemy zaprojektować jakąś część, Tak. model 3D i z tym modelem co możemy dalej zrobić? Możemy poddać go testom, sprawdzić, czy on w prawdziwych warunkach zachowa się tak, jakbyśmy oczekiwali. Tak, oczywiście zarówno ergonomię, jak i wytrzymałość możemy zbadać. Także, jak wcześniej wspomniałem, wizualizację. Natomiast bardzo ważne jest to, że NX pozwala także na szybkie prototypowanie, czyli można na podstawie tego modelu 3D wykonać na przykład additive manufacturing, czyli druk 3D, tak żeby wcześniej namacalnie ten wyrób zobaczyć, tak, jak on będzie wyglądał. Natomiast ze względu na to, że ten nowy program jest tak obszerny, to można uniknąć błędów przy wytwarzaniu, czyli eliminuje błędy ze względu na tą ilość symulacji, którą posiada. Ale możemy na przykład zaprojektować w środowisku NX coś tak, że moduł kamowski odpowiedzialny już za wygenerowanie kodu CNC zasygnalizuje nam, że
uwaga, tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Czy To już na etapie programowania to wszystko zależy, jaką maszynę posiadamy. Bo możemy mieć maszyny wielozadaniowe z dużą liczbą głowic dodatkowych, które umożliwią nam wykonanie bardzo skomplikowanego no tak, modelu. wspomniałeś o szybkim prototypowaniu, to w tym momencie praktycznie nie ma ograniczenia, tak? Tak, Teoretycznie to, co... Dokładnie. Druk w zależności od metody pozwala nam na wytworzenie tej części. Czy to jest część z metalu, czy to jest część z tworzywa sztucznego. Teraz Z takiej przyczyny, że jest to narzędzie, które posiada bardzo dużo poleceń przede wszystkim. Bardzo dużo poleceń, które umożliwiają nam elastyczną pracę. To znaczy nigdy nie napotkamy takiej blokady, że czegoś nie da się zrobić. W software'ach słabszych oczywiście te proste rzeczy można robić podobnie, natomiast wszystkie bardziej skomplikowane już są problematyczne. To znaczy, że czasami napotkamy taki problem, że będziemy nad nim tydzień siedzieć, żeby to zaprojektować, natomiast w NX jesteśmy w stanie to zrobić w kilka godzin. Oczywiście w zależności jakie licencje posiadamy, jakie narzędzia wykorzystujemy. Dlatego NX-a wybiera dużo osób, bo jest na tyle elastyczny, że jeśli przyjdzie nam się przebranżowić, czyli wykonywać detale z innych branż niż obecnie, to jesteśmy w stanie to bez problemu zrobić. Natomiast w innych programach to już nie jest tak prosto, bo nie każdy program ma tak zaawansowaną powierzchniówkę jak oprogramowanie NX. co nazywasz powierzchniówką, modelowanie powierzchniowe? Co jest takiego wyjątkowego w takim razie właśnie w tym NX i czym jest de facto modelowanie powierzchniowe? Modelowanie powierzchniowe to jest możliwość tworzenia powłok takich, jak możemy sobie wyobrazić karoseria samochodów, czyli to, co widzimy na zewnątrz, to właśnie jest stworzone w modelowaniu powierzchniowym. I modelowanie powierzchniowe cechuje się tym, że muszą być spełnione określone warunki brzegowe, to znaczy połączenie między powierzchniami musi być określonego typu, żeby było niezauważalne po jego wykonaniu, żeby odpowiednio się światło odbijało i tak dalej. Czego modelowanie bryłowym nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Możemy sobie zamodelować dowolną bryłę, natomiast jeżeli wykonamy ją w rzeczywistości, to się okaże, że będziemy widzieć przejścia między jednym fragmentem bryły w drugą, czyli między ściankami, natomiast jeśli wykonamy to odpowiednio modelowaniem powierzchniowym, to ta powłoka wydaje się jednolita. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć łączeń, tak jak to widzimy na karoserii, czyli odbijanie światła jest płynne. A jak to wygląda w przypadku realizacji już fizycznej? Mamy zaprojektowany taki detal, rzeczywiście zadbaliśmy o to, żeby powierzchnie były ciągłe, żeby przejścia były płynne. No i powiedzmy, że na tym kończy się etap projektowania w NX, ale NX to też coś więcej, tak? Nie musimy poprzestać na pracy w tym środowisku. Koniec, zrobiliśmy projekt i co dalej? Musimy sięgnąć po inne narzędzia, czy poruszamy się cały czas w obszarze NX? Cały czas poruszamy się w obszarze NX, czyli jak zaprojektowaliśmy część, to w pierwszym kolejności byśmy musieli sprawdzić jej technologiczność, czyli mamy specjalne narzędzia do sprawdzania technologiczności, czy w ogóle jesteśmy w stanie to wykonać. Oczywiście wszystko zależy od oprzyrządowania. W drugiej kolejności piszemy program do wykonania albo bezpośrednio frezowania części, jeśli to jest część mechaniczna, a jeżeli to jest część powierzchniowa, to na ogół jest wykonywana albo metodą wtrysku, albo na przykład tłoczenie, jeśli to by była blacha. Więc NX posiada specjalistyczne moduły do projektowania zarówno form wtryskowych, zarówno progressive lazy art, czyli tłoczników wielotaktowych czy pojedynczych, czyli po wykonaniu wyrobu wykonujemy oprzyrządowanie. Natomiast jeśli oprzyrządowanie już mamy gotowe, wirtualnie, to w takim przypadku piszemy już program na maszynę CNC. W zależności od tego, jaką maszynę posiadamy, czy 3-osiową, czy 5-osiową, to NX umożliwia napisanie bardzo skomplikowanego programu. Czy mówiąc piszemy program, czy to oznacza coś jak programowanie w języku C, czy programowanie tworzenie witryny, czyli HTML, coś wprowadzanie ciągu robaczków, znaczków, czy tu jednak też mamy interfejs, który nas wspiera, pomaga w tworzeniu? Mamy interfejs, który nas wspiera, ze względu na to, że model jest wykonany w NX-ie, to z łatwością jesteśmy w stanie go obrobić, to znaczy wskazujemy ścianki, dobieramy narzędzia i program już automatycznie układa odpowiednie ścieżki na ściankach, które kolejnie są konwertowane na język maszyny przez postprocesor, który także wykonujemy. Nawet system kamowski, NX-CAM, ma dostęp do całej historii operacji. Innymi słowy, program przygotowując obróbkę danego detalu, tak jakby ma świadomość, to już byśmy wchodzili w sztuczną inteligencję i to pewnie jest bliższe niż nam się wydaje, ale
program posiada dane i wiedzę dotyczące tego, jakimi operacjami, w jaki sposób konstruktor ten detal zaprojektował, Tak, czy daną część. Zgadza się, to znaczy tak, jak my programujemy obróbkę, czyli już tworzymy ścieżki na detalu do wyeksportowania ich na maszynę CNC, czyli przez postprocesor przepuszczenie, to my zawsze napotykamy pewne problematyczne miejsca. Okazuje się, że w pewnym miejscu na przykład może być mały promień. Jeżeli tak jest, to ze względu na to, że NX jest spójnym, jednolitym systemem, ja mogę w każdej chwili zmienić promień na większy, czy dołożyć fazę jakąś, czy dołożyć promień i automatycznie ścieżki przeliczyć. Nie muszę od nowa wczytywać detalu, więc dlatego bardzo jest w NX-ie to dobre, że możemy nakładać te czasy, czyli konstruktor jeszcze do końca nie dokończył naszej konstrukcji, programista może już programować, czyli nakładać ścieżki na tę powierzchnię i jeżeli ta powierzchnia się ulegnie zmianie, to oczywiście możemy szybko ją przegenerować. Nie musimy zbędnej translacji robić. Jak w innych systemach, jeżeli jest podzielony CAM z CAD-em, nawet jak jest zintegrowany, to ta translacja się odbywa i tak naprawdę efekty tego mogą być takie, że programista będzie musiał jeszcze raz wskazywać ścianki do obróbki, jeszcze raz niektóre parametry zadawać i tak dalej. Więc NX ze względu na to, że jest jednym oprogramowaniem, czy jednym środowiskiem, to czy jesteśmy w CAM-ie, czy jesteśmy w CAD-zie, to nie ma znaczenia, bo to i tak jest dalej to samo środowisko oparte na Parasolidzie i bardzo łatwo w takim przypadku wprowadza się zmiany. Czy z poziomu CAM-a, z poziomu NX CAM możemy tam dokonać jakichś zmian w projekcie, które symultanicznie spowodują, że detal też zostanie zaktualizowany do nowej postaci? Środowisko CAM-owskie posiada taką technologię synchroniczną, gdzie tutaj Siemens jest pionierem tej technologii, tak naprawdę parametryczną tylko ma NX. W tej chwili, jeśli rozpatrujemy różne oprogramowania. I my możemy na przykład przesuwać ścianki na środki do tolerancji lub usuwać takie, które będą drążone czy wykonywane inną technologią. I ta historia się nam zapisuje, czyli osoba, która projektowała część, widzi, co było zmieniane, jeśli mamy taką potrzebę. Bo pamiętamy, że konstruktor projektuje zawsze w oparciu o tolerancję na przykład od 0 do 0,1 mm coś trzeba wykonać, natomiast maszyna CNC wykonuje w oparciu o geometrię 3D, więc my jak teraz skorygujemy o 500 daną geometrię, to mamy model na środek tolerancji ustawiony, więc dużym prawdopodobieństwem na maszynie wyjdzie poprawnie. Tak? Więc ze względu na to, że mamy połączony CAD z CAM-em, nie mamy problemów z modyfikacją detalu. Czy w środowisku NX jest możliwość walidacji takiego projektu detalu jeszcze przed przygotowaniem już go do obróbki i generowaniem? Oczywiście. Jak w każdym programie konstruktor może wykonać pewne błędy, więc przede wszystkim zanim zaczniemy programować, my sprawdzamy poprawność geometrii pod różnymi względami. Czy nie ma na przykład ostrych krawędzi, czy nie ma błędów geometrycznych, czyli jakichś nieciągłości, czy na przykład powierzchnie się nie przecinają, więc my to sprawdzamy najpierw. Jeżeli jest detal poprawny pod względem geometrycznym, następnie sprawdzamy jego technologiczność, czyli czy jesteśmy w stanie wyfrezować na przykład w 3 osiach, jeżeli musimy to w 3 osiach frezować, bo taką maszynę mamy, czy jesteśmy w stanie wydrążyć, odformować ten detal, jeśli by był z tworzywa, więc to jak najbardziej NX posiada bardzo dużo takich narzędzi, natomiast są jeszcze narzędzia dedykowane do sprawdzenia całych projektów, tak zwane narzędzia HD 3D, które wizualnie zaraportują ściankę, która jest niepoprawna, czyli ma niepoprawny kąt, bo na przykład w tworzywach przy niepoprawnym kącie pewna faktura może nie być wykonana poprawnie, może być porysowana pod odwzorowaniu z formy, więc my w bardzo szybki sposób takie raportowanie możemy robić. Jeżeli ktoś pracuje na dużych złożeniach, to może raportowanie robić z dużych złożeń i od razu zobaczyć, jaka osoba jest przypisana do prowadzenia danego modelu, czy tworzenia modelu, czy już model został zakończony, czy zważony odpowiednio, materiał przypisany itd. Więc NX posiada bardzo dużo takich checkerów, co pomaga wyeliminować błędy jeszcze na etapie konstrukcyjnym. W momencie, gdy ktoś chciałby się przekonać o tym sam i zobaczyć w swoim zespole konstrukcyjnym, jakie są możliwości pozyskania, czy wersji testowej, jaka jest ścieżka, tak? No, niektórzy dystrybutorzy pozwalają po prostu na pobranie swojej 30-dniowej wersji oprogramowania, która na te 30 dni mamy dostęp do pełnej funkcjonalności. Czy tutaj jest podobnie, czy ta ścieżka jest troszeczkę inna? Jak najbardziej można wersję taką pobrać, natomiast na początku musimy sobie określić potrzeby, tak? Bo NX jest na tyle dużym oprogramowaniem, że nikt nie będzie wypożyczał 100 modułów, tak? Tylko my określamy, że ktoś projektuje powierzchniowo, no to dostanie najmocniejszą licencję powierzchniową. Tak? Jeżeli ktoś
projektuje formy, no to dostanie moduł do form. Oczywiście może także skorzystać z tokenów, to są takie specjalne, można powiedzieć, punkty, które umożliwiają uruchomienie dowolnych modułów, tak, żeby przetestować. Ale oczywiście my najpierw robimy taki krótki wywiad, czym się klient zajmuje, co jest mu niezbędne, bo oczywiście nikt nie przetestuje w 30 dni wszystkich modułów, więc dobieramy to, co jest niezbędne dla klienta i oczywiście taką wersję bezpłatną na 30 dni może uzyskać. Ale padło tutaj słowo tokeny. Czy to oznacza, że licencjonowanie i odpłatność już za komercyjną wersję jest też w jakimś stopniu elastyczne, tak? Oczywiście, ponieważ ze względu na to, że tych modułów jest dużo, tak jak wspomniałem, to żadna firma sobie nie pozwoli na kupienie wszystkich. Natomiast jeśli mamy tokeny, przykładowo mamy 100 tokenów, to znaczy 100 punktów, które możemy wykorzystać, to na przykład jeden moduł potrzebuje 50 tokenów, to w danej chwili może praktycznie każdy moduł uruchomić użytkownik, zrobić pewne czynności i wrócić do standardowej pracy. I oczywiście te tokeny wracają, więc kolejny użytkownik może w tym czasie na przykład translację zrobić do jakiegoś formatu, który także potrzebuje dodatkowej licencji. Dzięki temu praktycznie wszystkie moduły specjalistyczne można wykorzystać w firmie bez ich kupowania, tak? Czyli mamy określoną pulę punktów, która nam to pozwala realizować. Firma, w której pracujesz, CamDivision, jest nie tylko największym partnerem Siemens Industries Software w Polsce, ale też wydawcą książek. Tak. Nie wiem, czy wspomnieliśmy, możliwe, że wspomniałem już o tym, że jesteś autorem tej Biblii, almanachu wiedzy o NX. O NX-CAD. Wiem, że były też tytuły dotyczące chociażby samego modelowania powierzchniowego. Jaki jest najciekawszy projekt, z którym miałeś okazję zmierzyć się właśnie w środowisku NX? I która to wersja NX-a była? Bo co roku chyba są dwie. Kiedyś dwie było wersje. tak, że mieliśmy numer NX4, NX6, NX12, bodajże te takie kamienie milowe, ja tak to nazywam, ale w tej chwili już. Ale tak. NX jest numerowany według lat, w których zostaje wydany i miesiąca. Czyli głównie to jest czerwiec i grudzień, czyli będzie na przykład 2306 to jest najnowsza wersja czerwcowa, w grudniu będzie 2312, czyli w ten sposób jest numerowane rokiem, następnie miesiącem. Najtrudniejszym projektem to w zasadzie, którym się zajmowałem, to projekt ostatnio wykonywany. Miałem okazję wykonywać reverse engineering do zderzaków McLarena. Reverse engineering, inżynieria odwrotna, 3 słowa na temat tego, na czym to polega. Ze względu na to, że zderzaki oryginalne są bardzo drogie do samochodów tego typu, to klient uzyskał skan z innego samochodu i my mieliśmy za zadanie odtworzyć model powierzchniowy tak, żeby później wykonać go z włókna. I to też można było zrobić w środowisku NX. Chmura Oczywiście. punktów ze skanera 3D i... Tak, czyli tu my uzyskaliśmy ogólnie STL-a, czyli już przetworzone chmury punktów na pseudo, można powiedzieć, bryłę. Tak? To nie jest bryła do końca, bo to jest facetkowy, czyli detal złożony z samych trójkątów. Natomiast na podstawie tego można w bardzo szybki sposób odzyskać. To bardzo szybki to mam na myśli kilka dni co najmniej, bo to nie jest tak, reverse engineering jest najbardziej takim pracochłonnym elementem, zwłaszcza takie elementy jak uzyskujemy jak zderzaki, ale NX ma takie narzędzia, czyli możemy bardzo szybko pokolorować detal według typów powierzchni, jakie występują, następnie odtworzyć te powierzchnie i zrobić między nimi odpowiednie połączenia. W ostatnim kroku badałem odchyłkę maksymalną tego skanowanego elementu, czyli STL-a od wykonanego modelu. Tak? No, zderzak jest dość takim elastycznym elementem, czyli on po samym położeniu już może się odkształcić kilku milimetrów, więc udało nam się uzyskać niecały milimetr różnicy. To i tak jest bardzo dużo, jeśli chodzi o taki duży element. Więc to było najtrudniejsze zadanie, takie tak naprawdę, które wykonywałem w swojej pracy dotychczasowej. Jakie plany na następną książkę dotyczącą NX? Czy chwilowo masz dość? Poprzednia książka zajęła kilka dobrych lat. Tak naprawdę może ja troszkę powiem o tej książce, jak ona była wykonywana. Ze względu na specyfikę pracy, odkąd zacząłem pracować w CamDivision, oczywiście dużo jeździliśmy na prezentacje. Na prezentacji klienci zawsze dają nam zadania najtrudniejsze, których sami nie mogą wykonać w dotychczasowym oprogramowaniu. Z tego względu ja sobie zbierałem pomysły na tą książkę najpierw około 5 lat swojej pracy w CamDivision, że taki model jest ciekawy, taki może warto by było pisać taki.
I następnie, jak już przyszedł pomysł napisania tej książki, no to wykorzystałem te wszystkie wcześniej swoje notatki i książka została wykonana w oparciu o rzeczywiste modele. Czyli nie takie, jak klient używał, ale takie, które w rzeczywistości mógł wykonać i mógł je sprzedawać. Na przykład mieliśmy model spoilera, wirnika, czy jakieś umywalki dodatkowe, czy kołpaka i tak dalej, czyli takie rzeczy, które są poprawne w większości przypadków pod względem technologicznym. Oczywiście nikt nie jest alfą i omegą i ja tutaj nie będę mówił, że wszystkie są zamodelowane zgodnie ze sztuką danego wykonania, bo oczywiście inaczej się wykonuje z ceramiki, inaczej się wykonuje z tworzywa czy z kompozytów. Natomiast zbudowane te modele są w taki sposób, że każdy użytkownik Enixa może się nauczyć modelować powierzchniowo z tej książki, bo to są praktyczne rzeczy, które w firmach są projektowane. Czy użytkownik, który pierwszy raz siada do NX, ale ma już jakieś doświadczenie w pracy z systemami CAD 3D, może od razu sięgnąć po tą książkę, czy raczej to jest już podręcznik bardziej zaawansowany? To zależy od człowieka. Oczywiście to jest podręcznik zaawansowany i jest zalecany, żeby ktoś już poznał podstawowe możliwości Enixa. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał od podstaw zaczynać, tylko od razu wejść na głęboką wodę, to może oczywiście tą książkę przerabiać, bo tam w większości przypadków jest, znaczy do wszystkich poleceń jest nagrany film pokazujący dokładnie, co my klikamy i dokładnie jest opis. Więc osoba, która nawet nie miała styczności z Enixem, może tą książkę przerobić i się nauczyć, natomiast będzie to dużo trudniejsze. Na początek zalecam, żeby jednak skorzystać z jakiejś książki do modelowania podstawowego, na przykład też naszego autorstwa, tutaj Dariusz Jóźwiak napisał taką książkę, której można się nauczyć podstaw i następnie przystąpić do tej bardziej zaawansowanej, czyli z modelowania powierzchniowego. Jeśli dobrze pamiętam, to były też tytuły, które razem z Darkiem przygotowywałeś. Dokładnie. Ja się zajmowałem technologią synchroniczną w książce z podstaw, natomiast stricte modelowanie podstawowe wykonywał Dariusz Jóźwiak. Część z tych książek jest dostępna cały czas u Was na stronie, też w postaci bezpłatnych e-booków. Tak. Bezpłatne e-booki są przeznaczone dla klientów Camdivision, natomiast książka do powierzchni jest możliwa do zakupu w wersji angielskiej, elektronicznej lub w polskiej drukowanej. Marcinie, dzięki serdeczne za spotkanie, poświęcony czas i tą rozmowę. Dziękuję I do bardzo. tematu będziemy oczywiście wracać. Dziękuję. To jest właśnie ten moment takiego złapania zawiechy, który ja też często robię. I zanim zaczniemy w ogóle...